Moim zdaniem cała branża jest chora tam. Cała branża jest chora. Całość polega na tym, żeby swoich klientów oczyścić z pieniędzy. Forex w większości to oszustwo. Bo platformy forexowe prowadzą firmy, do których przegrywasz te środki. Więc oni wszystko zrobią, żebyś przegrała te środki. W sensie źli brokerzy, czy... Tak, brokerzy. Tak, oni wiesz, mają na te reklamy, na te biura, na te sekretarki w szpilkach i skąd to biorą te pieniądze? Od swoich klientów. Którzy często nie wiedzą, czym jest Forex. Nie wiedzą, czym jest Forex i grają przeciwko nim. Jak wpłacam 100 000 i przegrywam, czy 1 000 000 i przegrywam na Forexie, to często to trafia do platformy forexowej. Tak. Bo to jest granie przeciwko swojemu brokerowi. Czasami są te takie opcje, że przeciwko rynkowi niby, ale ja też uważam, że to jest często fikcja i to jest przeciwko, bo to jest najlepszy biznes. Przyjąć depozyt i niech on straci. Niech on przegra. Ale już się za to KNF wziął dość porządnie w poprzednim ale to roku. Weźmie się u jednych, 100 innych będzie robiło to dalej, potem o tych się zapomni, więc oni wrócą do procederu. No ale to już wina ludzi, jeśli KNF będzie ich kontrolował i będą musieli mieć pewne rzeczy spełnione, a człowiek nie sprawdzi, czy na przykład widnieje na takiej liście KNF-u zatwierdzonych przez KNF, no to jeśli ktoś tam... To jest jakieś narzędzie, które może pomóc tam komuś, tak? Ale co z tego, jak moim zdaniem cała branża jest chora tam. Cała branża jest chora. Całość polega na tym, żeby swoich tych klientów wyłuskać. Taki jest tam biznesplan, nie czarujmy się. W praktyce taki jest biznesplan, żeby swoich klientów oczyścić z pieniędzy. Przecież oni szkolenia darmowe oferują. Webinary, tego typu rzeczy. Po co to robią? Po to, żebyś wpłacił i żebyś przegrał do nich. Nie do rynku, bo do rynku to by im nie dało. Jeśli by to było przegranie do rynku teoretycznie, czyli jakby druga strona by wzięła, powiedzmy ten, kto miał odwrotną pozycję, a oni od tego 2%, to nie jest tak fajne, jak wziąć 100% z twojej przegranej. Wziąć 2% od twojej przegranej, tak? Fajniej jest wziąć całą przegraną, jak w kasynie. W kasynie jak przegrasz, pójdziemy do kasyna i przegramy, to kasyno bierze, plus państwo, tam bardzo wysokie podatki są przy tych przegranych kasynowych. Z tego, co mówisz, to wychodzi na to, że sam Forex nie ma żadnej wartości. Koncepcja była taka, żeby ustalać kursy walut. I grać na zmienności. Żeby było wiadomo, nie. Koncepcja była taka, żeby można było wycenić, ile euro jest wart dolar. Ile dolarów jest warte euro, ile jenów jest za dolara. No ale często też na zmienności, jeśli by ktoś grał na spadki i tak dalej. To już wtórna zabawa. Koncepcja pierwotna była taka, żeby można było, żeby świat mógł wyceniać fiaty, żeby było wiadomo, ile dana waluta jest warta w innej walucie. A to, co narosło potem, ta zabawa kasynowa, to a teraz jeszcze high frequency trading, czyli tak naprawdę komputery, superkomputery, tak, grają u dużych graczy, oni nie sadzają brokerów czy traderów. Superkomputery instalują. W sensie, że robią jakiś program, który się tym zajmuje. Oczywiście. Żaden człowiek nie jest w stanie w tym tempie, z taką dokładnością, bez emocji grać tak jak super napisany program, wiesz, dla JP Morgana. I to w ogóle myślenie, że się zmierzysz z tym, jeśli byś grała do rynku z superkomputerem JP Morgana napisanym przez, nie wiem, 20 finalistów chińskiej olimpiady matematycznej, że ty w domu na swoim mieszkaniu na kredyt rozwalisz ich. To jest śmieszne. To jest zabawa. To jest tak... Ale ludzie mają takie aspiracje przecież. Ja wiem. To odpowiada na potrzeby ludzi. Mają aspiracje śpiewać, mają aspiracje inwestować, mają. Okej.